Cześć! Jakiś czas temu firma Sony poprosiła nas, żebyśmy pokazali Wam radio XAV 1500. Dlatego dziś zrobimy spacer po opcjach tego radia, poznamy jego zalety i wady, pokażemy jak podłączyć radio samochodowe, jak podłączyć kamerę cofania, rozwiążemy kilka problemów z zestawem głośno mówiącym i wiele innych. A na koniec pochylimy się nad tym, czym jest i jak działa WebLink. Zapraszamy! Na początek osądzimy książkę po okładce. Otóż nasze radio może być zamontowane jako jednostka 2 DIN, czyli znajdzie miejsce w większości samochodów. Radio ma dotykowy ekran 6,2 cala. Dotyk jest tu dość specyficzny, to pewnie zasługa powłoki antyodblaskowej. W każdym razie jest to nieco inne wrażenie dotykowe niż takie typowe ekrany pojemnościowe. Panel główny jest bardzo prosty, jak to w radiach Sony. Przycisk Home, odbiornik pilota, potencjometr to wciąż bardzo poszukiwane rozwiązanie przez kierowców, gniazdo USB i AUX. Co ważne, radio jest markowe, więc trzyma wymiar 2 DIN. Chodzi o to, że instalując je w aucie, dokupujesz ramkę i radio będzie pasować. Zobaczcie, tu nie ma żadnych szczelin jak w radiach typowo chińskich, które często nie trzymają wymiaru. Wszystko po prostu do siebie pasuje. My tu akurat mamy ramkę do Suzuki Grand Vitary, ale w każdym aucie to radio po prostu będzie współpracowało z ramką montażową. A propos podłączania. Radio ma standard ISO, więc w najprostszej opcji będziesz potrzebować takiej lub podobnej kostki, którą z jednej strony podłączasz do radia, a z drugiej wpinasz w instalację auta, czyli w kostkę, jaka zostaje po wyjęciu oryginalnego radia. Nieco trudniej jest, jeśli masz kierownicę multimedialną i chcesz sterować z jej poziomu nowym radiem. W większości aut będziesz potrzebował takiego lub podobnego modułu. Tu też nie ma wielkiej filozofii, ponieważ łączymy wszystko kostka w kostkę, zaczynając podłączenie od strony radia, a na końcu wpinając się w instalację samochodu. Jeszcze co do podłączenia, fajnie, że producent pomyślał o tych przewodach czerwonym i żółtym. W skrócie, jeśli chcesz włączać radio bez włączania stacyjki, to przepinasz ten czerwony przewód pod to gniazdo z żółtym przewodem. To mała rzecz, ale cieszy. Przewód zielony podpisany jako parking brake należy podpiąć pod masę, na przykład pod śrubę na obudowie radia, tak jak to tu zrobiliśmy. Ostatni przewód to reverse in, potrzebny nam do kamery cofania. Podłączamy teraz radio i co warte zaznaczenia, wstaje ono bardzo szybko, to jest jakieś 6 sekund z zimnego startu. Samo menu jest bardzo proste, to nie jest Android. Jak widzicie, jest tu tylko kilka podstawowych ikon. Ekran jest bardzo responsywny, więc nie trzeba tu jakoś szczególnie mocno go naciskać, żeby przewijać menu czy wchodzić w poszczególne opcje. Teraz klawiszologia, czyli skupimy się na przyciskach. Przycisk Home to oczywiste, ale co to jest ATT? Otóż jest to tłumienie audio. Nie wiem, jaki to ma cel praktyczny, ale potrafię sobie wyobrazić, że ktoś głośno słucha muzyki, podjeżdża do okienka do McDrive'a i chce szybko wyciszyć muzykę i złożyć zamówienie. Do czego służy potencjometr, to też wiadomo. Zastanawiający jest jednak napis Option. Tu kryje się wybór źródła dźwięku, ale jest tu też kilka innych opcji.
Tu na przykład jest przełączenie radia w tryb gotowości, wybudzenie następuje po naciśnięciu jakiegoś przycisku. Jest opcja wyłączenia monitora, jest extra bass, czyli wzmocnienie basów, synchronizując je z poziomem głośności. Jest equalizer i subwoofer, gdzie można wybrać krzywą korektora lub ją ustawić i dostosować poziom subwoofera. Oczywiście subwoofer też tu można podłączyć, jeśli ktoś potrzebuje, to mamy taki subwoofer od Alpine, to jest subwoofer aktywny, czyli taki, który ma wbudowany wzmacniacz. Linki jak zawsze są w opisie tego filmu. W górnej części mamy kilka ikon, AF to akurat alternatywna częstotliwość, a po tej stronie jest Bluetooth, zestaw głośno mówiący, siła sygnału smartfona, naładowanie telefonu. Przydatne rzeczy, jeśli telefon jest podłączony przez Bluetooth z radiem, ale nie ma go w zasięgu wzroku. Ta ikonka poniżej przełącza nas między ekranem Home a odtwarzaniem dźwięku, np. z Bluetootha. I mamy samo radio, w tej wersji nie ma DAB-a. BTM zapisuje stacje w kolejności częstotliwości, o AF już mówiliśmy, TA to informacje drogowe, PTY to wybór typu programu, można sobie z listy wybrać na przykład sport i przełączy nam się na radio nadające właśnie sport. Bluetooth to oczywiście opcja odtwarzania muzyki z Twojego telefonu bezprzewodowo. Ale to też opcja zestawu głośno mówiącego. Na szczęście to radio ma mikrofon zewnętrzny, a to ważne, jeśli chcecie korzystać z zestawu głośno mówiącego w radiu. Po prostu mikrofon wbudowany w radio nie nadaje się do prowadzenia rozmów. Przy importowaniu książki telefonicznej trzeba zezwolić na taki proceder w telefonie, ale jak widać nie możemy zaimportować tej książki do pamięci radia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż musimy zajrzeć do instrukcji, gdzie mamy napisane, że do historii połączeń i importu książki telefonicznej jest konieczne, aby telefon obsługiwał profil PBAP. Przyjęło się, że Bluetooth to Bluetooth i po co drążyć temat. Otóż nie do końca tak jest, bowiem w innym miejscu instrukcji znajdujemy zgodne profile Bluetooth. I mamy tu A2DP, czyli bezprzewodowe przesyłanie muzyki, co już widzieliśmy, AVRCP, to jest kontrola muzyki z poziomu radia, HFP, czyli dzwonienie w trybie zestawu głośno mówiącego przez radio i mamy tu nasze PBAP, czyli dostęp do listy kontaktów. I tu mamy to PBAP w wersji 1.1. Więc teraz wchodzimy w ustawienia telefonu, zjeżdżamy na dół i mamy tu opcję programisty. Najpierw trzeba je włączyć i to pokazywaliśmy w innym filmie, do którego link znajdziecie w karcie w rogu ekranu, która teraz wyskakuje. Tak więc wchodzimy w te opcje programisty i szukamy opcji wersja PBAP Bluetooth. I mamy tu 1,2, a pamiętamy, że radio jest kompatybilne z 1.1, więc musimy to zmienić. I tym sposobem mamy już zaimportowaną książkę telefoniczną w radiu i z poziomu radia można też wybierać kontakty, na przykład alfabetycznie. Mamy też dostęp do historii połączeń. Teraz bierzemy na tapet USB. Przy okazji mówi się wziąć coś na tapet, a nie na tapetę. Można z pendrive'a odtwarzać muzykę i to nic zaskakującego. Można też odtwarzać filmy, ale muszą być one w odpowiednim formacie, bo inaczej będzie Wam się pojawiał taki komunikat, jak tu widzicie. Oczywiście listę tych odpowiednich formatów znajdziecie w instrukcji. Jest i AUX, czyli coś dla posiadaczy takich zabytków jak na przykład odtwarzacz MP3.
Przechodzimy teraz do podłączenia kamery cofania. Mamy tu kamerę cofania zwykłą typu wpuszczanego w gzyms nad tablicą rejestracyjną oraz kamerę wysokiej rozdzielczości, czyli AHD. To jest pewna nowość u nas w ofercie. Więcej poczytacie o niej klikając w link, który jest w opisie tego filmu. Tak czy inaczej, najpierw bierzemy się za podłączenie zwykłej kamery cofania. Nie będziemy tu jakoś szczególnie omawiać tego podłączenia, jest ono dość proste i zrobiliśmy już na ten temat kilka filmów. Link do jednego z nich widzicie w wyskakującej karcie w rogu ekranu. Mamy już obraz. Teraz widzicie podwójne linie parkingowe, czyli takie, które nakłada sama kamera oraz linie, które nakłada radio. Linie parkingowe z radia można oczywiście wyłączyć, ale to trochę za mało. Wchodzimy więc w ustawienia i mamy tu kamerę, którą możemy ustawić jako kamerę cofania, czyli na tył, lub kamerę na przód. Chodzi po prostu o odwrócenie obrazu. Wchodzimy teraz w linie i zobaczcie, można je sobie w zasadzie dowolnie ustawiać. To bardzo fajna opcja, jeśli masz kamerę, która nie nakłada linii lub jeśli te linie, które nakłada sama kamera Ci nie odpowiadają i można je wyłączyć, najczęściej przecinając zworkę przy kamerze. Teraz podłączamy kamerę wysokiej rozdzielczości AHD. To jest standard, który nam umożliwia przesył jakości HD czy Full HD analogowo. I niestety radio nie daje sobie rady z taką jakością i nie jest to żadna ujma dla radia, bowiem żadne radio nie daje sobie rady z tą kamerą. Do takich kamer potrzeba specjalnych monitorów AHD. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale obraz z takiej kamery to jest po prostu żyletka. Ale to jest taka ciekawostka, więcej informacji oczywiście jest w opisie tego filmu pod linkiem. Przejdźmy się teraz po ustawieniach. Języka polskiego tu oczywiście nie ma. Tu mamy opcję nauczenia radia przycisków z kierownicy, o której wspominałem na samym początku. Jest przewijanie utworów, ciszej, głośniej, źródło, odbieranie, odrzucanie połączeń, wyciszenie. Ustawienia muzyki, extra bass i equalizer też już omówiliśmy. Balans dźwięku między głośnikami lewymi i prawymi oraz balans między głośnikami przód i tył. Crossover to regulacja częstotliwości odcięcia i fazy subwoofera i tu jest odcięcie przodu, tyłu. Low pass filter to odcięcie subwoofera i faza subwoofera. DSO to dynamiczny organizator sceny, który też w założeniu ma nam poprawić jakość dźwięku. Phone call sound to wybór głośników do zestawu głośno mówiącego, przód, tył czy wszystkie. Jest wybór tapety z zestawu tapet lub można wgrać swoją tapetę z pendrive'a. Tu mamy przyciemnienie wyświetlacza i przycisków, to może być zależne od włączenia świateł auta. Jest i regulacja jasności przycisków i w resztę opcji wchodzić nie warto. Nasze radio ma jeszcze jedną ciekawą funkcjonalność, a mianowicie WebLink. Tu trzeba pobrać aplikację na telefon z Androidem czy z iOS-em, połączyć się Bluetoothem z radiem, a potem przewodem. Jak widać, nie jest to jakoś super rozbudowana opcja, ale warto się tu chwilę zatrzymać. Jest tu opcja odtwarzania muzyki z telefonu, no to średnio przydatne, skoro mamy Bluetooth. Można tu odtwarzać filmy z pamięci telefonu, ale wiadomo, jeśli ktoś ma w telefonie ekran OLED czy AMOLED, a tutaj mamy w radiu matrycę TFT, no to będzie zawiedziony. Ale jest opcja korzystania z YouTube'a, czyli coś, czego bardzo wielu kierowców szuka w radiu samochodowym. Pojawia się też ikonka nawigacji Waze,
bo taką mamy na telefonie, ale działa to na zasadzie mirror linku. A skoro mowa już o mirror linku, to można tu przerzucić cały obraz z telefonu na radio i cieszyć się na przykład mapami Google. Oczywiście sterowanie w takiej opcji jest z poziomu telefonu, no i jest to pewna wada tego rozwiązania. Mam nadzieję, że ktoś obejrzał ten film do tego momentu. Jak zawsze więcej informacji jest w opisie tego filmu, a tymczasem do następnego razu.